Dzień dobry, witam wszystkich widzów festiwalu Commisja. Nazywam się Dominik Szcześniak, jestem scenarzystą komiksowym, bywam również czasem rysownikiem, ale bardzo słabym. Na co dzień zajmuję się dziennikarstwem, prowadzę audycję Halo Comics, pracuję w radiu oraz jestem redaktorem naczelnym lokalnej gazety, do której również staram się przemycać elementy komiksowe. Jest to gazeta, która nazywa się Dzielnicówka. Ponadto tłumaczę komiksy Marvela na język polski, zajmuję się redakcją i korektą różnego rodzaju wytworów komiksopodobnych i nie tylko. Jestem współtwórcą magazynu komiksowego Ziniol, który ukazywał się przez 20 lat w różnej formie, zarówno w formie zina, magazynu, jak i w odsłonie internetowej. Ponadto zajmuję się czasem różnymi projektami komiksowymi w przestrzeni miejskiej. Na przykład kiedyś postawiliśmy w Lublinie taką machinę, która nazywała się Komiksomat i było tam kilka historyjek komiksowych, które po prostu mogły być oglądane przez turystów zwiedzających miasto. Na wystawie komiksów podczas komisji możecie zobaczyć komiks do mojego scenariusza, a z rysunkami Marcina Rusteckiego. Jest to komiks, który nazywa się Decyzja. Tak naprawdę jest to fragment tejże decyzji, która z kolei jest fragmentem jeszcze większego projektu, który cały czas się tworzy. Ten projekt nosi nazwę, póki co, nazwę Zakładu Komiksu. I w tym zakładzie jest 4 pracowników zakładu lub, jak to zabawnie nazywamy, zakładników. Pierwszym jest Marcin Rustecki, drugim jestem ja, trzecim jest Grzesiek Pawlak, a czwartym Rafał Trejnis. Zakład komiksu to zbiór krótkich historii, które tworzą jedną, mam nadzieję, zgrabną opowieść. Natomiast to, czy ona rzeczywiście będzie zgrabna, okaże się dopiero po opublikowaniu ostatniego odcinka, a przewiduję, że tych odcinków będzie bardzo, bardzo dużo. Komiks niezależny w Polsce. Komiks niezależny w Polsce można powiedzieć, że ma kilku ojców. Zdecydowanie najbardziej ojcowym z ojców jest Krzysztof Owedyk, funkcjonujący pod pseudonimem Prosiak, który w latach 90. rozpoczął produkcję różnego rodzaju zinów komiksowych. Były to bardzo fajne pod względem formalnym i fabularnym historyjki. Był właściwie zaginiony od jakiegoś czasu w akcji Dariusz Palinowski, Ryszard Dąbrowski, więc to jest taka trójca, święta trójca lub nie święta trójca komiksu polskiego niezależnego. Obecnie ta sytuacja wygląda nieco inaczej. Komiksów niezależnych produkuje się bardzo dużo. Wzięli się za to młodzi ludzie, którzy niejednokrotnie pokazują, że mają bardzo świeże podejście do tej formy sztuki i którym bardzo, bardzo kibicuję. Jeśli chodzi o wpływ pandemii na komiks w Polsce, no to tak naprawdę specyfika pracy komiksiarza to jest specyfika przyspawania się do biurka i właściwie działania zdalnie w domu. Natomiast zdaję sobie sprawę, że wielu komiksiarzy ma inne zajęcia poza tym, inne prace, w związku z czym na pewno to na nich wpłynęło. Najbardziej odczuwalne, jeśli chodzi o sam fandom komiksowy, jest to, że nie ma imprez, czyli festiwali, na których można spotkać się fizycznie. Zazwyczaj to były takie stałe punkty programu. Każdego roku komiksiarze spotykali się w wyznaczonych miesiącach na żywo. Natomiast jeśli chodzi o wpływ pandemii na moją pracę komiksową, to niespecjalnie odczułem jakieś negatywne efekty działania koronawirusa na moje predyspozycje do tworzenia komiksów. Wręcz można powiedzieć, że mając więcej czasu, ponieważ tryb zdalny wprowadzony w mojej codziennej pracy coś takiego zagwarantował, więc ta większa ilość czasu sprawiła, że mogłem tak naprawdę nawymyślać więcej historii. Mogłem też wrócić do tej opowieści, o której wcześniej wspominałem, publikowanej na łamach Zakładu Komiksu i podomykać sobie pewne sytuacje, rozwinąć różne wątki. Prawdę mówiąc, wpływ pandemii na moje pisanie jest rzeczywiście pozytywny. Wręcz może za bardzo, ponieważ
Momentami czuję, że głowa puchnie mi od nadmiaru pomysłów. Mam czas, siadam i je spisuję. Mam nadzieję, że cała wystawa i prace moich koleżanek i kolegów przypadną Wam do gustu i że świetnie będziecie się bawić podczas festiwalu online. Pozdrawiam Was serdecznie, uśmiechajcie się, cześć!